tactical options available. Witajcie kryzysowe świry, tutaj Sullivan. Witam was w kolejnym materiale o Crysis. Dzisiaj ma tematyka mniej lorowa, ponieważ będzie dotyczyć pojazdów i broni, które nie uświadczyliśmy w kampanii Crysisa, a możemy spotkać w Crysis Multiplayer, czyli w trybie wieloosobowym. Film powstał jako propozycja od widza kanału, od użytkownika Łukasza z Gryzy. Dziękuję za propozycję odcinka i zachęcam was, jako kolejne osoby, do zostawiania propozycji, sugestii czy pomysłów. Ja zawsze sprawdzam sekcję komentarzy i tego typu filmy są tego dowodem. Prawda, tematyka tego filmu odbiega od lore, ale to nadal tematyka Crysis. Bez zbędnego przedłużania powiem, że przykłady wymienimy osobno po kolei, omawiając dany pojazd, jego zastosowanie, prawdopodobną przyczynę braku w single player, a także czy mogą coś ciekawego wnosić w kontekście lore Crysisa. Zapraszam, na pierwsze kopyto wykładamy. Poduszkowiec. Pojazd wodny, zdolny do jeżdżenia po lądzie. Szybki, choć mało zwrotny przy pełnej prędkości, lecz zdolny do szybkich podróży. Crysis Multiplayer najlepsza opcja na pływanie i wspinanie po górach, by dostać się na wysokie miejsce. Już nie wspominam o jeździe po lądzie. W szczególności dobry jest dla snajperów, którzy chcą dostać się w niedostępne miejsce. Pojazd dostępny pod bazą nad wodą, jak na przykład na mapie Shore czy na mapie Beach, lub poprzez produkowanie w stoczni. W multiplayer zdarza się, że na serwerze ma zamontowane działko, z którego można strzelać jako pasażer, lub także, jak na Toxic City, sam jako kierowca. Odpowiedź, dlaczego ten pojazd nie występuje w kampanii, jest zasadniczo prosty. Mapy są za małe na poduszkowce oraz to, że poduszkowce mogą wspinać się po praktycznie pionowych ścianach. Byłaby to katorga dla twórców map, które były dostosowane tylko i wyłącznie dla mniejszych łodzi patrolowych. Ciekawym rozwiązaniem może się pochwalić Crysis Warhead, gdzie misja trzecia, Adapt or Perish, została specjalnie zaprojektowana pod poduszkowiec, zarówno pod względem transportu żołnierzy Korei Północnej, jak także transportu kontenera. Pościg za pułkownikiem Lee był więc według mnie epicki, a muzyka specjalnie zaprojektowana pod ten pojazd dodaje większą satysfakcję. Poduszkowiec nie ma więc większego wpływu na lore Crysis, ale występuje w logicznym i najlepszym do tego momencie. W kampanii Crysis 1 mógłby wystąpić tylko w misji czwartej Szturm, ze względu na duży obszar, jaki mógłby się poruszać, mam na myśli wodę, a na lądzie byłoby ciężej, bo byłoby dużo małych propów, które mogłyby powodować, że nie działałby tak jak należy. Musiałby więc on także być po stronie Korei, która użytkowała staromodne łodzie z zamontowanym CKM-em na dziobie. Mopo. Broń zamrażająca obcych. Jest to nasadka zmieniająca promień broni MUAK. Jak już powiedziałem, ta broń jest w stanie zamrażyć wszelkie cele. Dotyczy to pojazdów, jak i przeciwników ludzkich. Jest to na dosyć krótki dystans broń zdolna do całkowitego zamrożenia, którym w krótkim czasie dany cel, ale także dzięki temu cel można roztrzaskać w zaledwie jedno dotknięcie lub strzał. Broń ta jako standardowy mułak strzelający lodem występuje w kampanii, gdyż używając tej broni prorok uratował nomadowi skórę. Sami krótko potem dostajemy tę broń do naszej dyspozycji. Niestety już bez tej nasadki zamrażającej. Broń świetna, gdyż ma nieskończoność amunicji, lecz dosyć szybko się przegrzewa, co wymaga przerw i rozsądnego używania. W kampanii Crysis nie zastosowano mołpa ze względu na lore oraz to, że po wydostaniu się ze struktur obcych, nomad i ogółem Amerykanie walczą tylko przeciwko cepidom. Można zaś ten promień zamrażający widzieć w akcji, gdyż to jest główna broń cepidów. Używa go na przykład ten duży wojownik cepidów przeciwko Marines na pokładzie lotniskowca, jak także przeciwko nam. Zamrożenie jest możliwe do zwalczenia dzięki machaniu myszką, gdyż wtedy szybciej się uwalniamy z stanu zamrożenia. Dotyczy to tylko nas jako graczy, gdyż ludcy żołnierze, którzy zostali zamrożeni, już są martwi. Łódź patrolowa. Ten znacznie większy stateczek występuje tylko w multiplayer. Jest to dużych rozmiarów pojazd pływający, nadający się do walki z mniejszymi łodziami, które spotykamy w kampanii.
Duży rozmiar i lepsze zabezpieczenie załogi, w tym użytkownika CKM-a, sprawia, że w bezpośrednim starciu łodzi jest lepszy. Istnieje także opcja zakupu w stoczni innej wersji tej jednostki pływającej, tyle że wyposażonej w karabin Gaussa. Duże rozmiary statku były jednak zdradliwe, gdyż rozmiar sprawiał, że był bardzo łatwym celem dla pojazdów poruszających się po lądzie, a on sam nie stanowił dla nich żadnego zagrożenia. Nie wspomnę już o posiadaczu wyrzutni rakiet. 2 strzały i po statku. Łódź patrolowa według mojej opinii miała rację bytu w kampanii Crazy's, ale potrafię wyobrazić sobie jej brak. Jej jedyną misją, która miała rację bytu, to misja 4, Szturm, gdzie port zajęty przez Koreańczyków mógł zawierać rozlokowane w dokach te nieco większe łodzie niż te standardowe. Duży rozmiar, gorsza zwrotność i ryzyko utknięcia na mieliźnie mogło sprawić, że twórcy odrzucili ten statek w kwestii zastosowania go w kampanii i ograniczyli się tylko do multiplayera. Prepare to witness the shift in power! Transporty pływające. Można ten pojazd nazywać pewnego rodzaju amfibią. Ten transporter jest odpowiednikiem koreańskiego transportowca gąsienicowego. Różnica jest jednak kolosalna względem kilku aspektów. Transporter pływający ma taki sam arsenał, działko główne z rakietkami dodatkowo. Koła zamiast gąsienic, możliwość szybkiej jazdy po lądzie i pływania po wodzie. Możliwość bycia przez chwilę łodzią podwodną po zeskoczeniu z dużej wysokości do wody, by się obrócić momentalnie i wynurzyć. Pojazd wydaje się świetny, ale posiada znaczące wady, które mogły wpłynąć na to, że nie oświadczyliśmy ten pojazd w kampanii jednego gracza. Pojazd był papierowy. Po trafieniu w koła pojazd najczęściej przewracał się w nienaturalny sposób lub nawet ulegał jednemu dobremu strzału z wyrzutni rakiet. Często robił przy tym akrobację. Słabo radził sobie z naturalnymi przeszkodami i łatwo było utknąć. Jego gorsza żywotność i nikła ilość map, gdzie woda jest jednym z głównych sposobów dostania się do celu misji, sprawia, że pojazd też nie znalazł należytego zastosowania. W samym lore Crazy's te pojazdy przypominają standardowe transportery wojskowe, ale raczej to nie należy uznać jako ciekawostkę. Jeepy z Mohawk i Moore. Pojazdy ciężkie z zamontowanymi broniami technologicznymi obcych. Jeepy z Mohawk i Moore. Pojazdy ciężkie z zamontowanymi broniami technologii obcych. Są dostępne tylko w fabryce prototypów po osiągnięciu 50% zgromadzonej energii z miejsc katastrofy obcych. Pojazdy te są takimi samymi jeepami wizualnie i pod względem właściwości. Jeepy takie nie będę opisywał, gdyż już rozpisaliśmy dział na ten temat. Mohawk i Moore, więc nie będę powtarzał. Pojazdy te powstały jako alternatywna broń obcych dostępna w multiplayer. Tak, granatnik nuklearny. Pewnie każdy z Was słyszał historię komendanta i testowanie przez niego granatnika w komisariacie. Skąd komendant to ma? Powiedzmy, że dostałem w prezencie. No, to dzięki Bogu, że ten jegomość nie dorwał się właśnie do tej broni. Tak, taktyczna broń nuklearna, czyli granatnik, który może rozwalić dosłownie wszystko. W kampanii mamy jego, że tak powiem, ugrzecznioną, ułatwioną wersję, bo jest używany, by rozwalić okręt bojowy Cepidów. Multiplayer broń ta robi większe bum bum, większe fajerwerki i większy postrach niż był ukazany w trybie jednego gracza. Powód ograniczenia broni znanej z Multika, a tej z kampanii to zabezpieczenie ze strony twórców przed samowolką graczy i chęć użycia tej broni tylko w walce z końcowym bossem. W Multiku broń ta jest do kupienia w multiplayer za 500 punktów i służy do zniszczenia wrogiej kwatery głównej, czy głównego warunku zwycięstwa w trybie Power Struggle, jakim występuje w Crazy Multiplayer. Z tą różnicą, że granatnik działa jak granatnik, jest mało intuicyjny, łatwo jest spudłować i samemu się zabić oraz nie ma aimbota. Trzeba podejść wystarczająco blisko celu, żeby trafić celnie. No chyba, że macie czołg taktyczny z głowicą o tej samej zasadzie działania, albo ten ciężki czołg grawitacyjny na bazie technologii obcych. Te pojazdy stanowią tą samą kategorię co ręczne działko. W przypadku pojazdów te powstały tylko i wyłącznie pod tryb wieloosobowy. It fires a projectile tactical nuke. Works like a grenade launcher, but with a lot more bang for your buck. Whatever will they think of next? Can I try it out? No. Podsumowanie filmu. Wszystkie przeze mnie wymienione bronie pojazdy miały różne przyczyny, dla których nie pojawiły się finalnie w kampanii,
a znalazły zastosowanie w trybie multiplayer. Głównie nie pasowały w kontekście konstrukcji map, jak poduszkowiec lub technicznie, czyli transportery pływające czy łodzie patrolowe. Były także bronie, które nie mogły się pojawić poprzez lore Crazisa albo były niezbalansowane. Jednak wszystkie bronie i pojazdy łączy Crysis Multiplayer, który sam w sobie jest ciekawostką. Power Struggle pokazuje potencjalną wojnę na świecie, gdzie ludzie toczą zażarty bój o nowy surowiec naturalny, jakim jest technologia obcych. Pozyskiwanie niekończącej się energii i używanie nanoskafandrów jako standardowej broni żołnierza sprawia, że te wojny mogłyby tak wyglądać, gdyby Cebidzi nie byli realnym zagrożeniem. Zapewne pojazdy stanowią wizualizację nie tylko multiplayera, ale także alternatywną rzeczywistość, jaka mogłaby być po wydarzeniach w Crysis 1, ale to tylko moja luźna opinia. Dziękuję za obejrzenie filmu. Sullivan out.